dobry, dziś będzie o największym kryzysie, jaki obecnie nęka ludzkość. I spoko, nie chodzi o brak nutelli w sklepach, ani o fakt, że ludzie nadal nie rozróżniają bynajmniej od przynajmniej. Mówię o ludzkim kryzysie energetycznym. Zanim przejdziemy do konkretów, najpierw coś dla ducha i ciała. Penne alla vodka. Ale nie mylcie tego z byle jakim makaronem. To jest danie z supermocami. W moim domu było oficjalnym resetem emocjonalnym. Mój mąż robił je zawsze, gdy miał coś na sumieniu. I powiem wam, że dzięki temu talerzowi kremowej dobroci wiele razy uniknął domowego sądu najwyższej instancji. Więc dzisiaj gotujemy, rozmawiamy i uczymy się, jak doładować swoją energię bez zbędnego dramatu. Zacznę od przygotowania sosu i będę się starała wyjaśnić ukrytą w nim magię. Podsmażamy czosnek na tłuszczu, co uwalnia alicynę, związek o intensywnym aromacie i właściwościach przeciwbakteryjnych, a usunięcie go pozwala na zachowanie jego smaku bez dominującej goryczki. Oliwa z oliwek ma lekko owocowy, trawiasty posmak, a masło dodaje kremowej konsystencji i delikatnej słodyczy. Powolne smażenie cebuli karmelizuje jej naturalne cukry, co dodaje potrawie łagodnej słodyczy i głębi smaku. Czy zauważyliście, że ludzie snują się po świecie jak statyści z Walking Dead, kurczowo trzymając w rękach kubki kawy jak talizmany? I wiecie co? To jest problem, bo mamy na świecie wiele problemów, z którymi musimy się zmierzyć, a cywilizacja złożona z wyczerpanych ludzi jest skuteczna jak Wi-Fi w lesie. Świat pędzi na złamanie karku. Technologia rozwija się tak szybko, że zanim nauczysz się obsługiwać jedno urządzenie, okazuje się, że jest już przestarzałe, a ewolucyjnie rozwój naszego mózgu zatrzymał się w jaskiniach. Jeśli się nie dostosujemy, zostaniemy w tyle jak stare telefony z tarczą. Stres w życiu wcale nie pomaga. Nie tylko sprawia, że jesteś drażliwy, on dosłownie rozwala twoje zdrowie. Myślałeś, że grypa jest zła? A co powiesz na chroniczne zmęczenie i emocjonalne wypalenie? Koktajl, którego nikt nie zamawiał, a jednak wszyscy piją. Kiedy ja działam na rezerwie, zmieniam się w straszną marudę i ciągle myślę, że pragnę szczęścia, na które być może nie zasługuję. Dlatego zaczęłam stawiać na samoopiekę, bo bycie wypoczętym i szczęśliwym nie jest zarezerwowane tylko dla przedszkolaków. Teraz, moi drodzy, magiczny moment. Dodajemy wódkę i zanim ktoś zapyta: Kamila, ale po co wódka w sosie? Spieszę z wyjaśnieniem. Wódka pomaga uwolnić smaki pomidorów. Nadaje sosowi głębi i sprawia, że danie smakuje tak, jakby wyszło prosto z włoskiej kuchni. A oni w kuchni wiedzą, co robią. A i nie popijamy wódki, trzymamy fason, a przynajmniej próbujemy. Przejdźmy do rzeczy. Ludzkie ciało to skomplikowany, wymagający gadżet, który ciągle potrzebuje energii. Twój mózg, serce, układ nerwowy pracują 24 na dobę bez przerwy na podwieczorek. Szalone jest to, że nauka pokazuje, że uzdrawianie energetyczne może pomóc w lękach, depresji, chorobach autoimmunobiologicznych, a nawet niektórych nowotworach. Tak. Twoje ciało może się regenerować jak telefon na ładowarce, tylko zamiast kabla musisz o siebie dbać. Penne vodka to dobry start. Jeśli pracujesz w zawodzie, w którym pomagasz innym, nauczyciele, pielęgniarki, terapeuci, a nawet rodzice, musisz najpierw zadbać o siebie. To jak z maską tlenową w samolocie. Załóż maskę najpierw sobie, a potem ratuj świat. A teraz o śnie. Jeśli budzisz się zmęczony, to znaczy, że źle śpisz. Żadna filozofia, prawda? Każdy o tym wie. Ale nie każdy wie, że sen to nie tylko zamknięcie oczu i liczenie na cud. Twój organizm przechodzi przez 90-minutowe cykle beta, tera i delta, które naprawiają komórki, regenerują ciało i chronią twój mózg przed zamianą w ziemniaczane puree. Budzeniem się w połowie cyklu fundujesz sobie dzień w trybie zombie, także celuj w pełne 90-minutowe cykle, a poczujesz się zupełnie inaczej. A tymczasem czas na pomidory. Zawierają kwas glutaminowy, który odpowiada za smak umami, wzmacniając bogactwo potrawy. Kwaskowość pomidorów kontrastuje z tłuszczami, tworząc wyważony profil smakowy. Są bogate w likopen, antyoksydant wspierający serce i skórę. Teraz zostawiamy sos, aby się trochę podgotował. Kofeina. Kto nie lubi? Rozumiem, kawa to życie, ale jeśli jesteś na takim etapie, że oddałbyś nerkę za kubek frappuccino, to może warto się nad sobą zastanowić.
Energetyki jeszcze gorzej. Niszczą Twój układ nerwowy i zamieniają Cię w trzęsący się worek nerwów. Wyobraź sobie, co by było, gdyby ludzie mieli tyle samodeterminacji do picia wody. Szokująca koncepcja, wiem. A teraz uwaga. Jednym z najprostszych sposobów na naładowanie energii jest, przygotuj się, chodzenie boso po ziemi. Tak, na serio. Uziemianie to naukowo udowodniona metoda równoważenia energii w ciele. Stopy mają ponad 200 zakończeń nerwowych na centymetr kwadratowy, a kiedy łączysz się z ziemią, to tak jakbyś podłączył się do darmego Wi-Fi natury. Natychmiastowy zastrzyk energii. Kolejna ciekawostka. Poziom pH Twojego organizmu ma olbrzymie znaczenie. Jeśli spada poniżej 6, jesteś w strefie zagrożenia. Nowotwory uwielbiają kwaśne środowisko, a alkaliczne ciało to jak twierdza. Rak w takim środowisku nie może się rozwijać. Utrzymanie równowagi pH to lepsze zdrowie, więcej energii i mniejsze ryzyko, że będziesz się czuć jak nadmuchany balon. Dlatego polecam dietę wegańską, bo rośliny są naturalnie alkaliczne. Czas na śmietankę i ser. Ja używam wszystkiego na bazie roślinnej. Smakowo może dupy nie urywa, jak produkty zwierzęce, ale po wielu latach nie robi mi to już różnicy. Jak czasem mi się zdarzy przyjąć białko zwierzęce, to mój organizm się buntuje, nieprzyjemnie odpłaca. Jeden z najlepszych produktów robi firma Vialife. Jeśli gdzieś spotkacie, to gorąco polecam. Parmezan jest bogaty w naturalny glutamin sodu, który intensyfikuje smak całej potrawy. Jego lekka skłonność i orzechowy aromat podkreślają słodycz cebuli i pomidorów. Zawiera olejki eteryczne o działaniu przeciwzapalnym i trawiennym. Teraz uwaga, stres to proces myślowy. Zaczyna się w głowie, a potem przechodzi w emocje, aż w końcu manifestuje się w ciele jak niechciany lokator. Znacie powiedzenie, dzisiejsze myśli tworzą jutrzejsze ciało? To nie jest tylko motywacyjny cytat, to nauka. Jeśli tkwisz w negatywnych emocjach, Twój organizm płaci cenę. Często Twoi bliscy też. Stres jest zaraźliwy. Wyobraź sobie 2 balony, z czego jeden pokryty jest, powiedzmy, odchodami. Teraz potrzyj je o siebie. No właśnie. Tak właśnie działa zarażenie złymi wibracjami. Chroń swoją energię. Jeśli komuś jest naprawdę ciężko, polecam akupresurę. Ta chińska metoda ma ponad 5000 lat i ludzie wciąż traktują ją jak jakąś magiczną sztuczkę. Ale newsflash, to działa. Stres blokuje przepływ energii, a akupresura działa jak policjant kierujący ruchem, żebyś nie czuł się jak energetyczny korek uliczny. I na koniec, oczywiście mój ulubiony temat – inteligencja emocjonalna. Dlaczego nie uczymy tego w szkole? Bo szczerze, trygonometria w niczym w życiu mi nie pomogła, a umiejętność zarządzania emocjami to game changer. Jeśli tłumisz emocje jak rupiecie w domu zbieracza, to czas je wyrzucić. Dzieci i szczeniaki wiedzą, co robić. Płaczą, otrzepią się i idą dalej, a dorośli udają, że nic się nie stało, aż wybuchną o to, że skończył się majonez. Twoja energia to wszystko. Zdrowie, szczęście, sukces. Wszystko od niej zależy i Ty masz nad tym kontrolę. Dbaj o siebie. Stawiaj granice. Wysypiaj się i może odpuść tą 3. kawę. I oto jest Penny alla vodka, moja wersja terapii bez terapeuty. Dla mnie jest to danie dające mi poczucie komfortu. Kremowa konsystencja i bogaty smak zachęcają do wolniejszego, uważnego jedzenia, co może być formą dbania o siebie. Pamiętajcie, że dbanie o siebie jest ważne. Życie to nie wyścig na oparach. Dbajcie o swoją energię, bo świat potrzebuje nas w najlepszej wersji. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku zostanie z Wami na dłużej. Proszę pamiętać, że energia, którą wnosisz w świat, zawsze do Ciebie wraca. Czasem w najmniej oczekiwany sposób. Jeśli czujesz, że ten przekaz może komuś pomóc, podaj go dalej. A jeśli chcesz być częścią tej przestrzeni, zostaw ślad, komentarz, subskrypcję albo po prostu dobre słowo. A ja tymczasem się pożegnam i do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca.